Microsoft zaprezentował pełny cykl życia danych w Fabric, pokazując Fabric jako jedną spójną platformę do obsługi całego cyklu życia danych. Od pobrania ich, przez ich przechowywanie, przekształcanie, aż po analizę, wizualizację i oczywiście integrację z innymi systemami. Czyli jeszcze raz podkreśla, że zamiast używać wielu rozłącznych narzędzi, wielu producentów, wielu silników, Fabric wszystkie etapy pracują na tym samym wspólnym fundamencie. A dzięki OneLake dane pozostają w jednym miejscu przez cały proces. W tym momencie Microsoft Fabric, w Fabricu znajduje się tak wiele różnych elementów do pracy z danymi, że i to nie tylko chodzi o rozróżnienie Lakehouse'a od Warehouse'a i Event House'a, że poszczególne osoby zaczynające pracę albo nawet nie śledzące na bieżąco nowości w platformie mogą się pogubić. Pewnie między innymi dlatego powstała ta mapa klasyfikująca poszczególne komponenty do tych poszczególnych etapów życia danych. Bowiem Fabric dzieli się zgodnie z tą mapą na 6 etapów. Get data, czyli pozyskiwanie danych, store data, czyli ich przechowywanie, następnie przygotowanie i transformacja danych, prepare and transform. Faza czwarta, etap czwarty to analyze and train, analiza i trenowanie modeli. Track and visualize, czyli monitorowanie i wizualizacja, aż w końcu external integration, czyli integracja z systemami zewnętrznymi. W ramach tej demonstracji pokrótce opowiem o każdym z tych etapów. Zacznijmy więc od pozyskiwania danych, czyli pobierania danych do OneLake z setek różnych źródeł. I możemy to zrobić w czasie rzeczywistym, wówczas skorzystamy z Event House'a. Według harmonogramu do cyklicznego pobierania danych możemy w tym celu użyć potoków, które obsługują ponad 200 różnych źródeł. W tym w ramach potoków możemy skorzystać z CopyJoba, ale skoro z CopyJoba, to w tych pipeline'ach znajdują się też Dataflowy Gen 2 czy notebooki, które są klasyfikowane do innej fazy Prepare Data, o tym za chwilę. Możemy też użyć ciągłej replikacji danych niemal w czasie rzeczywistym. I tu mamy 12 różnych mirrorów obsługujących różnych dostawców danych. Między innymi Azure SQL Database for MySQL, for Postgres, oczywiście SQL Managed Instance, SQL Database, ale także Azure Databricks Catalog czy Google BigQuery. Niedawno dodany dostawca Mirrored SAP czy Mirrored Oracle. W ramach niedawno opublikowanego przeze mnie filmu można znaleźć informacje, jak utworzyć i skonfigurować mirrora dla najnowszej wersji SQL Server 2025. No i jest jeszcze inna metoda poprzez odwołanie się do zewnętrznego storage bez fizycznego kopiowania danych. Czyli to kopiowanie nie następuje ani wsadowo, ani w czasie niemal rzeczywistym. Po prostu ich nie kopiujemy, tylko odwołujemy się do danych, które są przechowywane w jednym z obsługiwalnych standardów. To może być Azure Data Lake albo Amazon S3 czy Google Cloud Storage. I teraz, którą z tych metod na pozyskanie danych wybrać? Odpowiedź to zależy i to zwykle jest podyktowane ograniczeniami czy dostępnymi konektorami, ale Microsoft udostępnił taki przewodnik, w opisie tego filmu wstawiam do niego link i on pomoże zdecydować pomiędzy mirroringiem, CopyJobem, pipelinem czy event streamem. Jeśli event stream, to wiadomo, wtedy kiedy mamy do czynienia z danymi strumieniowymi. Mirroring, o ile wspierany jest ten provider, to źródło, z którego korzystamy, z którego pobieramy dane do dalszej analityki. Czyli tak naprawdę wychodzi na to z tego obrazka, że to CopyJob będzie pierwszym wyborem, bo jest tu najwięcej tych elementów wyszarzonych, zaznaczonych, ale tak naprawdę kluczowe jest to hasło All Supported Sources and Formats, czyli o ile używamy źródła i formatu, który będzie wspierany, to super. CopyJob jest dobrym pomysłem, w szczególności kiedy wspierany jest CDC na naszym źródle. Zdecydowanie pójdziemy w tą stronę. Jeśli nie, to pewnie pipeliny będą tym standardowym podejściem. Kolejny etap to przechowywanie danych.
Mamy więc cały wachlarz metod do pobierania danych, ale niezależnie od tego, który ten sposób pobieramy, dane i tak trafią do OneLake'a. Do OneLake'a, który jest podstawą całego Fabrika i tam najczęściej będą przechowywane dane w otwartym formacie Delta Parquet. W zależności od przeznaczenia tych danych, a także między innymi od osób zespołu, który będzie z nich korzystał i sposobów, w jaki będą chcieli skorzystać z tych danych, będziemy wybierać jedną spośród różnych metod ich składowania. Pierwsza z nich to Event House, czyli dla analityki w czasie rzeczywistym, gdzie dane pochodzą ze strumieni, IoT, telemetrii. Event House to po prostu zbiór baz Custo Query Language, KQL. Kolejnym na liście jest Lakehouse, czyli tak zwany data item, pozwalający na przechowywanie zarówno danych ustrukturyzowanych, tabel, jak i nieustrukturyzowanych plików. One mogą być uporządkowane w foldery i to mogą być pliki CSV, ale i obrazy czy inne pliki. No i jeśli pracujemy z danymi przede wszystkim przez Spark Notebooks czy PySparka, właśnie tego typu podejście kodowe preferujemy, to będzie kolejny argument za Lakehouse'em, bo jeśli chcemy modyfikować dane w Lakehouse'ie, to jedyny sposób na ich transformację to będą właśnie notebooki Sparkowe. Oczywiście możemy skorzystać z tych danych poprzez SQL Endpoint, takie klasyczne podejście do odczytu, bez względu na to właściwie, który z tych data itemów wybierzemy. Ten SQL Endpoint pozostaje i dzięki niemu połączymy się przez Management Studio czy Visual Studio Code z dodatkiem MS SQL. Możemy się tak jak z bazą SQL-ową połączyć i do odczytu i tego SQL-a do odczytu do wykonania selektów użyć. Ale w Lakehouse'ie do modyfikacji nie. Z kolei w Warehouse'ie, w drugim na liście, ten TSQL jest naszym natywnym, standardowym podejściem do danych. Tutaj nie użyjemy notebooków, przynajmniej nie notebooków sparkowych, ale jeżeli zamierzamy przechowywać dane typowo ustrukturyzowane, dane relacyjne, potrzebujemy tego wsparcia, jak wspomniałem, TSQL-a, nie tylko do odczytu, ale do przetwarzania danych, potrzebujemy procedur składowanych, transakcyjności, i to będzie idealne właśnie dla osób, dla zespołów, w których ten Transact SQL czy ogólnie SQL standardowy jest tym podstawowym językiem do komunikacji z danymi. Czy też jeżeli używamy projektów baz danowych w Visual Studio i chcielibyśmy zmigrować hurtownię, którą rozwijamy w oparciu o projekt bazy danowy Database Project w Visual Studio, ten mechanizm również jest wspierany w Data Warehouse. Kolejny element tutaj wymieniony to Mirrored Database. Pamiętajmy, że bez względu na to, który z tych mirrorów, o których mówiłem przed chwilą, wybierzemy, tak naprawdę w Fabriku zostanie utworzony taki specyficzny Lakehouse, bo ten Lakehouse będzie aktualizowany poprzez synchronizację ze źródłem, tak? Ale jako ten mirror zostaną utworzone tabele deltowe i do tych tabel będziemy się odwoływać, będziemy je odczytywać. Więc tak naprawdę nasze modele semantyczne i dalej warstwę wizualizacji możemy też bezpośrednio oprzeć na takiej mirrorowanej bazie danych. Na liście znajdziemy też SQL Database. Otóż nawet w rozwiązaniach analitycznych okazuje się, że znajduje się zastosowanie dla czystych baz relacyjnych. Ta baza jest automatycznie replikowana do OneLake, a więc dane są również dostępne przez SQL Endpoint, jak w przypadku Lakehouse'a i Warehouse'a, ale SQL Database to czysta baza relacyjna, a więc możemy używać tego samego, nie tylko tych samych narzędzi Management Studio, ale tych samych obiektów, które tworzymy w Azure SQL Database, tyle że provisioning, tworzenie takiej bazy jest jeszcze prostsze niż w Azure. Nie musimy wychodzić poza portal fabrikowy. Na liście pojawia się również Azure Cosmos DB, ponieważ jest to jeden z również z itemów, które możemy w Fabryku utworzyć. A Cosmos DB to w pełni zarządzana, rozproszona baza NoSQL-owa. Obsługuje elastyczne modele schematów oraz częściowo ustrukturyzowane dane w formacie JSON.
Cosmos DB jest automatycznie replikowany do OneLake w formacie Delta, tak samo jak wcześniej wymienione obiekty. Po replikacji dane stają się dostępne przez SQL Analytic Endpoint. No i modele semantyczne. Modele semantyczne, które będą działać w jednym z 3 trybów. Import, kopiujący dane do pamięci, direct query, nic nie jest przechowywane w pamięci, znaczy te dane nie są in memory, poza cache'em, ale przesyłając zapytania, czy korzystając z raportu, dane trafiają bezpośrednio do źródła, do źródłowej bazy. I Direct Lake, nowość w przypadku Fabrika, to metoda pozwalająca Power BI na bezpośredni dostęp nie tyle do bazy, do Lakehouse'a czy Warehouse'a, ale bezpośrednio do tabel Delta w OneLake'u. To powoduje możliwość korzystania z danych bieżących, aktualnych, tak jak w przypadku Direct Query, ale ta wydajność zapytań jest znacznie lepsza niż Direct Query, niż w przypadku Direct Query. Etap 3. Prepare and transform, czyli przygotowanie, transformacja, oczyszczanie, wzbogacanie danych. Te wszystkie elementy są potraktowane w etapie 3 i tutaj został wymieniony szereg, a właściwie kilka elementów, które służą do zagospodarowania tych potrzeb. No bo jak już mamy dane w OneLake'u, no to teraz używamy z jednej z tych dostępnych metod do ich właśnie przygotowania i transformacji. Do dyspozycji są zarówno metody low-codowe, jak Dataflow Gen 2, oparty o interfejs Power Query, a dzięki zgodności z językiem M bardzo łatwo zmigrujemy nasze gotowe rozwiązania przygotowujące dane właśnie w ten sposób, Power Query, możemy je łatwo przenieść, zmigrować do Fabrika, do Dataflow Gen 2. Innym podejściem będzie Code First, tak? Rozwiązanie, w którym opieramy tą logikę na kodzie przygotowanym przez nas i to będą notebooki, choć w tych notebookach fabrykowych możemy skorzystać zarówno z PySparka, czystego Pythona, Scali, Spark SQL'a czy Sparkera. Ale znajdziemy też notebooki pozwalające używać Transact SQL'a na potrzeby modyfikacji danych w Data Warehouse. Mamy też dostępne User Data Functions, które pozwalają na tworzenie reużywalnej logiki Pythona i ona może być wyzwalana z poziomu pipeline'ów, notebooków czy aktywatora, ale także raportów. O tym powiem za chwilę. Etap 4, czyli analiza i trenowanie modeli. Właściwie analiza danych, budowa, wdrażanie modeli uczenia maszynowego i odkrywanie insightów, wyciąganie wniosków, zarówno programistycznie, jak i z użyciem agentów AI. Mamy tutaj do dyspozycji agentów. Dwa rodzaje agentów, Data Agents i Operations Agents. A jaka będzie różnica między tym pierwszym, Data Agent, odpowiadającym na pytania w języku naturalnym, pomagającym użytkownikom wyciągać wnioski z danych i korzysta z ontologii. Mogą analizować wiele źródeł Fabrik. Z kolei Operations Agents monitorują dane w czasie rzeczywistym i uruchamiają lub rekomendują działania. Wspierają automatyzację operacyjną z użyciem reguł, alertów i integracji z systemami zewnętrznymi. Czyli mówiąc w skrócie, Data Agents pomagają zrozumieć dane, a Operations Agents pomagają na ich podstawie działać. Ale w tej grupie Analyze and Train Data znajdziemy również eksperymenty, które śledzą przebieg trenowania modeli, automatycznie zapisując hiperparametry, metryki i artefakty. Widzimy także modele machine learningowe. One są rejestrowane w repozytorium opartym na MLflow i to ułatwia wersjonowanie, śledzenie metadanych i odtwarzalność wyników. Znajdziemy też interfejsy API GraphQL zapewniające elastyczną warstwę dostępu do danych, pozwalając deweloperom odpytywać wiele źródeł danych Fabrik przez jeden wspólny endpoint.
No i jest jeszcze Copilot. Copilot dla Power BI wykorzystujący generatywną sztuczną inteligencję do analizy ad hocowej, tworzenia formuł DAX-owych oraz eksploracji danych w języku naturalnym. A teraz etap 5, czyli monitorowanie i wizualizacja. Tutaj mamy do dyspozycji Real-Time Intelligence Dashboards umożliwiające monitorowanie danych strumieniowych z opóźnieniem poniżej 1 sekundy, z wykorzystaniem zapytań KQL i wizualnego tworzenia widoków. Anomaly Detector, detektor anomalii, który wykrywa nietypowe wzorce lub wartości odstające od wspomnianych danych strumieniowych oraz szeregach czasowych. Działa poprzez analizę danych zapisanych w Event House w KQL, mapy, które również są związane z danymi strumieniowymi najczęściej, ponieważ to funkcjonalność do wizualizacji danych geograficznych, zarówno na żywo, jak i właśnie historycznych. Fabric Maps łączą analizę lokalizacji z analizą czasu, dzięki czemu możemy jednocześnie obserwować bieżącą aktywność na mapie i porównywać ją z danymi historycznymi. Graph Model, czyli modele grafowe, pozwalają analizować nie tylko same dane, ale też sieć relacji między nimi, a to ułatwia wykrywanie zależności i skutków zmian. Fabric IQ nadaje danym wspólny kontekst biznesowy, dzięki czemu AI i użytkownicy widzą nie tylko rekordy, ale też relacje i znaczenie tych danych w firmie. Pełny kontekst biznesowy. I tutaj Fabric Ontology, które jest wspólnym, zrozumiałym dla maszyn słownictwem biznesowym, które definiuje kluczowe encje, na przykład klienta, produktu. Dochodzimy w końcu do raportów Power BI zapewniających interaktywną wizualizację danych opartą na modelach semantycznych, a ich udostępnianie jest możliwe w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Teams, SharePoint, Power BI, Excel, ale o tym za chwilę. Na granicy przygotowania danych i ich wizualizacji Translytical Task Flows, pozwalające użytkownikom wykonywać działania bezpośrednio z poziomu raportów Power BI poprzez wywoływanie funkcji danych użytkownika, wywoływanie User Data Functions. Możemy wywołać na przykład funkcję, aby zaktualizować rekordy albo zapisać dane z powrotem do OneLake'a bez opuszczania raportu Power BI-owego. Czyli te task flowy sprawiają, że raport Power BI nie tylko pokazuje problem, ale też pozwala od razu na niego zareagować. To wszystko jest wpięte do aktywatora. Może być wpięte do aktywatora, w szczególności mechanizmy operujące na danych w czasie rzeczywistym, ponieważ aktywator wykrywa określone warunki w danych strumieniowych, uruchamia automatycznie akcje, takie jak alerty w Teams, wiadomości e-mail czy przepływy Power Automate. Tak, a więc on może reagować i działać. No i ostatni etap integracji z systemami zewnętrznymi, takimi jak Power Automate czy Teams, Outlook, Fabric, to w kontekście wykonywania akcji w wyniku działania aktywatora. Tak? Możemy wysłać wiadomość na Teamsy, wysłać maila, uruchomić proces Power Automate czy uruchomić pipeline w Fabriku. Mamy szereg mechanizmów, narzędzi zewnętrznych systemów służących do kolaboracji, a więc możemy ten raport opublikować, wysłać na Teams, SharePointa, do Excela czy PowerPointa. Mamy dostępnych agentów AI-owych. Fabric wspiera rozwiązania Agentic AI dzięki tej wspólnej warstwie semantycznej. A więc Microsoft Foundry, które dostarcza modele i mechanizmy wyszukiwania wiedzy, Copilot Studio, który pozwala budować agentów i automatyzację korzystające z Fabric Data Agents, czy Microsoft 365 Copilot, który udostępnia te możliwości w aplikacjach takich jak Teams czy Outlook.
W kolejnej części integracja dla deweloperów. Visual Studio, w szczególności Visual Studio Code, który ma dostarczone rozszerzenie, extension o nazwie Fabric i ono pozwala rozwijać, tworzyć takie obiekty jak lakehouse'y, warehouse'y czy pracować z notebookami. Mamy też narzędzia dostępne z wiersza poleceń. W przypadku Databricksa, Azure Databricks dostarcza możliwości inżynierii danych i machine learningu, a integracja działa w dwie strony, bo Fabric może zarówno korzystać z danych w Unity katalogu, jak i Databricks może czytać i zapisywać dane w OneLake'u. Z kolei jeżeli chodzi o Snowflake'a, Fabric może korzystać z tabel w Snowflake'u icebergowych przez shortcuts w OneLake'u. Te dane pozostają w Snowflake'u, ale są widoczne i dostępne w ekosystemie Fabric. A Snowflake może odpytywać dane w OneLake'u w formatach Delta i Parquet. Opowiedziałem pokrótce o tych komponentach, elementach, które składają się na 6 etapów. Na który Microsoft podzielił pełny cykl życia danych w Fabriku. I to też pokazuje, że Microsoft Fabric, czy podkreśla, przypomina, bo to już było wymieniane w przekazie marketingowym wielokrotnie, że Microsoft Fabric nie jest pojedynczym narzędziem, ale kompletnym środowiskiem do pracy z danymi. Od momentu ich pozyskania, poprzez przechowywanie, przetwarzanie, aż po analitykę i wizualizację. Wszystko odbywa się w ramach jednej platformy. I właśnie na tym polega główna idea Fabric. Połączyć cykl życia danych w jeden spójny proces, który prowadzi od danych źródłowych do realnych decyzji biznesowych. Zapraszam do pozostałych filmów w ramach mojego kanału dotyczących rozwiązań opartych o Fabric i jego funkcjonalności.